Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, który będzie zawierał bardzo praktyczne wskazówki, a w tym konkretnym odcinku powiem Wam, co zrobić w sytuacji, kiedy zabrakło Wam pinów I/O, które potrzebujecie w realizowanym projekcie. Dla tych, którzy nie chcą wysłuchać całego tego odcinka, mam w skrócie dobrą radę. Najprościej będzie, jeżeli po prostu zmienicie mikrokontroler na taki, który posiada wystarczającą liczbę pinów I/O. Wiem, że prawdopodobnie nie jest to porada, którą chcielibyście usłyszeć, ale uwierzcie mi, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby dobrać właściwy mikrokontroler do realizowanego zadania. Jeżeli brakuje Wam pinów I/O, to po prostu trzeba zmienić mikrokontroler, tym bardziej, że właściwie w każdej rodzinie mikrokontrolerów dysponujemy takimi, które mają większą liczbę pinów I/O, czasami nawet bardzo dużą, co jednak wiąże się oczywiście z pewnymi kłopotami. No na przykład jakąś dziwną do polutowania obudową. Pomijam tutaj obudowy na przykład BGA, które rzeczywiście hobbystom mogą przysparzać pewne kłopoty, natomiast część hobbystów nawet nie lubi na przykład bardzo fajnych do lutowania obudów TQFP. Natomiast wszyscy zgodzimy się pewnie z tym, że jeżeli użyjemy mikrokontrolera, który ma dużą liczbę pinów I/O, to najprawdopodobniej nie będzie on dostępny w obudowie DIL, czyli takiej, którą szczególnie lubią początkujący hobbyści. No dobrze, ale czasami, niezależnie od tego, jakie mamy preferencje, zdarza się, że po prostu w projekcie zaczyna nam brakować pinów I/O, w związku z tym ich liczbę musimy w jakiś magiczny sposób zwiększyć. No i w tym odcinku właśnie opowiem Wam, jak tego dokonać. No i tutaj oczywiście mamy co najmniej kilka możliwości rozwiązania tego typu problemów. Niemniej jednak, jeszcze raz chciałem podkreślić, że najlepszym pomysłem jest po prostu użycie właściwego mikrokontrolera. Ta reszta, o której będę Wam mówił w tym odcinku, to jest po prostu w dużej mierze łatanie dziur, które niezależnie od tego, co wymyślimy, będzie mniej wygodne w użyciu. Zazwyczaj oczywiście nie będzie to stanowiło jakiegoś wielkiego problemu, ale musimy mieć świadomość, że zawsze będziemy musieli użyć jakiegoś dodatkowego układu scalonego, zwykle będziemy musieli dodać jakąś obsługę software'ową do tej naszej protezy, w związku z tym, jeżeli jest to możliwe, warto takiej sytuacji unikać. No dobra, to jesteście ostrzeżeni, jeżeli to Was nie zniechęciło, to bierzemy się do roboty i zwiększamy liczbę pinów I/O. No to teraz, jeżeli chcemy zwiększyć liczbę pinów I/O, to musimy sobie przede wszystkim odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania. Pierwsze pytanie, czy to mają być piny analogowe, czy też cyfrowe? No i drugie pytanie, czy to mają być piny wejściowe, czy też wyjściowe? No i teraz w zależności od odpowiedzi będziemy mieli 4 możliwe scenariusze, które po kolei sobie prześledzimy. No to zaczynamy od prostej sytuacji, kiedy potrzebujemy dodatkowych wyjść cyfrowych. No i tutaj mamy do dyspozycji oczywiście kilka opcji, które sobie po kolei prześledzimy. Pierwsza opcja to jest wykorzystanie jakiegoś interfejsu równoległego. No to zacznijmy od poszukiwań wśród standardowych układów serii 74. No i jak sobie przeszukamy, jakie tutaj mamy scalaki do dyspozycji, to zauważymy, że wśród nich występują tak zwane rejestry. Rejestry, które mają 8-bitowe wejście i 8-bitowe wyjście. Oczywiście mamy też udziwnione bardziej scalaki, gdzie te rejestry mają więcej niż 8 bitów, na przykład 16, ale my dla uproszczenia wykorzystamy te scalaki z 8-bitowym wejściem. Ja sobie z tej listy dla przykładu wybrałem dwa układy, a mianowicie 74-373 oraz 74-374. One oczywiście istnieją w różnych wersjach, na przykład wersji HC, HCT, ale o tym na razie nie będziemy mówić. Obydwa układy, jak widzicie, mają trójstanowe wyjście, no więc rzućmy sobie okiem do ich noty katalogowej, zobaczymy czym się różnią i jak one działają. Oba układy mają bardzo podobny pin-out, są w obudowach 20-pinowych, a więc całkiem niezłych, mają 8 wejść i 8 wyjść. No i dodatkowo mają jeszcze dwa sygnały. Jeden z tych sygnałów nazywa się OC, od Output Control, który służy do kontrolowania stanu wyjść. W momencie, kiedy jest on w stanie wysokim, a więc nieaktywnym, wyjścia są w stanie wysokiej impedancji, natomiast w przypadku, kiedy jego stan jest niski, czyli aktywny, to w tym przypadku na wyjściach tego układu panuje stan, który panuje na jego wejściach lub stan wcześniej zapamiętany. A więc w przypadku naszych zastosowań zwykle ten sygnał będziemy utrzymywać w stanie aktywnym. Drugi sygnał to C albo CE od Clock Enable, który umożliwia zatrzaskiwanie danych na wejściu naszego układu rejestru. Jak widzimy tutaj na tym schemacie blokowym, ten układ wewnętrznie składa się z 8 rejestrów, z 8 zatrzasków typu D, które są wyzwalane albo poziomem, albo zmianą sygnału na wejściu C. I tak przy okazji jest to właśnie główna różnica pomiędzy tymi zatrzaskami 373 i 374. Jak sobie tutaj zobaczymy na tą tabelę prawdy, to widzimy, że w przypadku tych układów 373 stan wysoki sygnału C powoduje, że na wyjściu panuje dokładnie taki sam stan jak na wejściu układu. Natomiast w przypadku, kiedy C ma stan niski, na wyjściu układu mamy wcześniej zapamiętaną zawartość. Oczywiście w przypadku, kiedy aktywujemy ten sygnał OC. Natomiast w przypadku tych zatrzasków 374 mamy sytuację troszeczkę inną, acz podobną. Mianowicie w przypadku, kiedy stan sygnału CLK jest niski, no to w tym momencie na wyjściach mamy tą wcześniej zapamiętaną, zapisaną zawartość w tym układzie. Natomiast zapis nowej wartości do układu odbywa się wyłącznie na zboczu narastającym sygnału CLK. W naszym przypadku jest to właściwie bez znaczenia, który z tych układów wybierzemy. Jak sobie jeszcze popatrzymy tutaj na pinout tego układu, to zauważymy,
widzimy, że w ich przypadku mamy na przemian rozmieszczone wejścia i wyjścia układów. To jest dosyć niewygodne przy rutowaniu sygnałów, dlatego jak sobie popatrzymy jeszcze raz do tej listy układów 74, to zauważymy, że mamy układy serii 500, w których wejścia i wyjścia są rozdzielone i bardziej uporządkowane. One są o wiele łatwiejsze do rutowania później na PCB. Tak jak tutaj widzimy w tym PDF-ie, po lewej stronie mamy wejścia układu, natomiast po prawej stronie mamy wszystkie jego wyjścia. Natomiast cała logika sterowania tym układem jest dokładnie taka sama jak w przypadku tych układów serii 300. No więc jak widzicie, te układy są bardzo fajne, dlatego że one zapamiętują wcześniej zapisaną wartość i tą wartość możemy stale mieć na wyjściach tego układu. Tego typu układy nazywamy po prostu rejestrami PIPO. Dlaczego? No bo PIPO to po prostu parallel in, parallel out, a więc równoległe wejście i równoległe wyjście. Ten nasz konkretny układ to jest układ 8P, czyli ma 8 wejść równoległych, no i przy okazji 8 równoległych wyjść. A więc jak widzimy, podłączenie takiego układu pod mikrokontroler spowoduje, że będziemy mieli dodatkowych 8 pinów I/O. No ale czy rzeczywiście to jest takie proste? Tak jak tutaj widzicie, ja sobie wejście tego mojego układu PIPO łączę z jakimiś pinami I/O wybranego portu I/O mikrokontrolera. No i teraz pojawia się jeszcze jeden mały kłopot, dlatego że jeszcze muszę podłączyć te sygnały sterujące. Ten sygnał OE mogę sobie po prostu olać i go na stałe aktywować, dzięki temu zawsze na wyjściu będę miał stan zapamiętanych pinów, natomiast potrzebuję podłączyć sygnał CLK albo C, a więc potrzebuję jeszcze dodatkowego pinu I/O mikrokontrolera. No ale jak widzicie, nie jest dobrze. Co prawda zyskałem dodatkowych 8 pinów wyjściowych, ale w tym celu zużyłem 9 pinów mikrokontrolera, a więc jestem stratny 1 pin. No w związku z tym, gdzie tutaj zysk? No i tutaj oczywiście w przypadku, kiedy wykorzystujemy tylko jeden rejestr PIPO, to nic kompletnie na tym nie zyskujemy, ale jeżeli podłączymy takich rejestrów PIPO więcej, to w tym momencie sytuacja zaczyna się zmieniać. No i tak jak tutaj widzicie na tym schemacie, ja sobie dodałem kolejny rejestr PIPO, no i teraz wejścia tych dwóch rejestrów mogę sobie połączyć równolegle. Natomiast to, co muszę rozdzielić, to te sygnały sterujące CLK bądź też C, w zależności od wersji układu. A więc co się teraz dzieje? Zobaczcie, mam już 16 wyjść, ale liczba wykorzystanych pinów I/O mikrokontrolera mi się już tylko nieznacznie zwiększyła, dlatego że zamiast 9, które miałem wcześniej, teraz wykorzystuję 10, dlatego że potrzebuję dwa niezależne sygnały CLK. W związku z tym jestem już na plus 6 pinów I/O. No i oczywiście mogę teraz dodawać kolejne rejestry PIPO, no i jak sobie dodam kolejny trzeci rejestr, to będę miał już 24 piny wyjściowe, natomiast zużyję na to tylko 11 pinów mikrokontrolera, a więc jestem plus 13 pinów. Całkiem nieźle, prawda? No i w ten sposób ten układ mogę sobie multiplikować, mając coraz większe zyski. Czyli jak widzicie, dodanie kolejnego rejestru PIPO pochłania nam już w tym momencie tylko jeden dodatkowy pin I/O mikrokontrolera. No ale czy rzeczywiście tak musi być? No niekoniecznie. Jeżeli przyjmiemy sobie dodatkowe założenie o tym, że naraz możemy zapisywać wartość tylko do jednego rejestru PIPO, to w tym momencie możemy poczynić pewne dodatkowe zyski. Jak wiecie, takie proste wyjście cyfrowe I/O mikrokontrolera może przyjmować tylko dwa stany, niski i wysoki. Natomiast dwa wejścia oczywiście mogą już takich stanów włącznie przyjmować 4. A w związku z tym przy pomocy dwóch pinów I/O mikrokontrolera możemy zaadresować jednoznacznie dokładnie 4 rejestry PIPO. W tym celu potrzebujemy dodatkowy układ scalony, układ demultiplexera. No i znowu w tej standardowej serii 74 mamy do dyspozycji taki bardzo popularny demultiplexer, który ma oznaczenie 74138, to jest demultiplexer 3×8, a w związku z tym on ma 3 wejścia adresowe, które umożliwiają selekcję jednego z 8 wyjść. A w związku z tym, poświęcając 8 pinów I/O mikrokontrolera na linię danych oraz dodatkowe 3 piny na linie adresowe, przy pomocy tego demultiplexera możemy zaadresować do 8 rejestrów PIPO, a więc uzyskamy w sumie 64 piny wyjściowe. A więc widzicie, że przy nakładzie wynoszącym 11 pinów mam do dyspozycji dodatkowe 64 piny wyjściowe. Czyli tak jak tutaj widzicie na tym schemacie, ja sobie dodałem ten demultiplexer, jego wejścia adresowe sobie łączę bezpośrednio z pinami I/O mikrokontrolera, natomiast te wyjścia łączę z sygnałami CLK kolejnych układów. No i dzięki temu będę mógł je jednoznacznie zaadresować i zapisywać do nich nowe wartości, które pojawią się na wyjściach. Bardzo proste, prawda? Także jak widzicie, wykorzystanie rejestrów PIPO jest banalnie proste, szczególnie jeżeli sobie to dodatkowo połączymy z demultiplexerem. W związku z tym napiszmy sobie prosty program sterujący. Ten program będzie zapisywał tą pożądaną przez nas wartość do odpowiedniego rejestru I/O mikrokontrolera, który jest połączony właśnie z tymi wejściami równoległymi poszczególnych rejestrów PIPO. No i teraz musimy sobie dokonać selekcji jednego z tych układów. Tutaj mamy kolejny zapis I/O. No i to wszystko w ten sposób możemy sobie zapisywać do dowolnego rejestru pożądane przez nas wartości. No i oczywiście tych rejestrów możemy mieć dokładnie tyle, ile chcemy, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby wykorzystać kolejne piny I/O mikrokontrolera jako kolejne linie adresowe. No i jeżeli wykorzystamy na przykład 4 linie adresowe, to będziemy mieli 16 różnych kombinacji, a w związku z tym będziemy mogli podłączyć sobie 16 razy 8 rejestrów tego typu, a w związku z tym będziemy mieli aż
aż 128 wyjść. Nieźle, prawda? Tego typu rozwiązanie ma zaletę, jaką jest oczywiście prostota, ale ma jeszcze jedną zaletę, a mianowicie możliwość bardzo szybkiej zmiany stanu wyjść. Dlaczego? Dlatego, że naraz zapisuje 8 bitów. W związku z tym zmiana wszystkich 64 wyjść, tak jak tutaj widzicie, nie zajmie mi specjalnie dużo czasu. Natomiast rozwiązanie to ma też pewną wadę. Zauważcie, że tutaj wykorzystuję 8-bitową magistralę danych, która od razu angażuje mi 8 pinów I/O mikrokontrolera. To powoduje, że jeżeli chciałbym tylko podłączyć 2 dodatkowe rejestry PIPO, no to będę musiał zużyć co najmniej 10 pinów I/O mikrokontrolera, a zyskam na tym tylko 16 wyjść, w związku z tym będę tylko na plus 6 pinów I/O, a więc zysk jest stosunkowo nieduży. Dodatkowo oczywiście, jeżeli wykorzystam na przykład mikrokontroler, który po prostu ma bardzo małą liczbę pinów I/O, na przykład jakiegoś AVR-ka w małej obudowie, to mogę po prostu nie mieć wystarczającej liczby pinów I/O do dyspozycji. W związku z tym to rozwiązanie nie zawsze jest optymalne. Tym bardziej, że nie zawsze będzie mi też zależeć na dużej szybkości, z jaką będę mógł modyfikować stany wyjść. W związku z tym może istnieje jakieś inne rozwiązanie, które będzie rozwiązaniem lepszym. No więc zaglądnijmy sobie ponownie do tej serii standardowej układów 74. Jak tutaj zauważycie, oprócz rejestrów typu PIPO, o których mówiliśmy do tej pory, mamy także rejestry typu SIPO, czyli Serial In, Parallel Out, czyli rejestry z wejściem szeregowym, a wyjściem równoległym. Ja tutaj od razu skupię się na tej serii 500 i zobaczcie, że tutaj mamy taki układ o oznaczeniu 74593 lub 74594. No to rzućmy okiem na budowę tego układu 74574. Jak zobaczymy sobie, wewnętrznie on zawiera mnóstwo przerzutników, ale to, co jest dla nas ważne, to zawiera on 8 wyjść, które w dodatku mają swoje własne przerzutniki, a więc jest możliwość zapamiętania ich stanu i oprócz tego zawiera przerzutniki, które stanowią rejestr przesuwny, te, które widzicie tutaj po lewej stronie. W związku z tym jego sterowanie jest nieco bardziej skomplikowane, a przynajmniej tak pozornie się wydaje. No to zacznijmy od tych przerzutników wyjściowych. Tutaj mamy sterowanie bardzo podobne jak w tych rejestrach układu PIPO, a mianowicie mamy 2 sygnały sterujące. Jeden sygnał to jest sygnał resetu, którego my nie będziemy wykorzystywać. On umożliwia szybkie skasowanie wyjść wszystkich przerzutników. Natomiast to, co jest dla nas bardzo istotne, to ten sygnał RCK. Dlatego, że ten sygnał będzie zatrzaskiwał nam stan tych przerzutników, a więc będzie robił dokładnie to samo, co odpowiedni sygnał w tych rejestrach typu PIPO. Natomiast druga grupa przerzutników, tutaj mamy ich 8, to przerzutniki stanowiące rejestr przesuwny. I zobaczcie, co się dzieje. Tutaj nie mamy 8 wejść, mamy tylko jedno wejście szeregowe. W związku z tym na to wejście SER podajemy stan kolejnych bitów, natomiast na to wejście SRCK podajemy sygnał zegarowy, który umożliwia przesunięcie i jednocześnie zatrzaśnięcie stanu nowego bitu. W ten sposób po 8 impulsach sygnału SRCK mamy zatrzaśniętych 8 bitów w tym naszym rejestrze przesuwnym, których stan następnie możemy przepisać do tego rejestru wyjściowego poprzez zmianę stanu tego sygnału RCK. No dodatkowo tutaj jeszcze mamy taki sygnał SRCL, który służy nam do szybkiego kasowania stanu tych przerzutników rejestru przesuwnego, ale my go też nie musimy wykorzystywać. W związku z tym, jak widzicie, do sterowania tym układem potrzebuję tak naprawdę tylko 3 sygnały. Sygnał zegarowy umożliwiający mi przesuwanie i zatrzaskiwanie stanu kolejnych bitów, sygnał SER, który umożliwia wystawienie kolejnych bitów w postaci szeregowej oraz sygnał RCK, który umożliwia mi przepisanie zawartości tego rejestru szeregowego do tych przerzutników wyjściowych, a więc w tym momencie te dane pojawiają się na wyjściu. Ten sygnał wbrew pozorom jest bardzo ważny, dlatego że gdyby go nie było, a występują w tej serii 74 układy, które nie mają tej drugiej warstwy przerzutników, to w tym momencie zmieniając stan tego rejestru przesuwnego, a więc wprowadzając kolejne bity, od razu na wyjściach obserwowalibyśmy zmiany stanu. To byłoby bardzo dla nas niepożądane, stąd też tutaj rozdzielenie tych przerzutników na 2 warstwy. No jak widzicie, to wydaje się pozornie bardzo skomplikowane, ale tak naprawdę jest bardzo proste. Dlaczego? Ano dlatego, że praktycznie każdy mikrokontroler dysponuje w swojej strukturze układem peryferyjnym, który nazywa się SPI. Ten układ to nic innego jak szeregowy interfejs peryferyjny, który umożliwia właśnie zrobienie dokładnie tego, co potrzebujemy, a więc wystawia on nam sygnał zegarowy oraz wystawia nam w postaci szeregowej kolejne bity, które będą zatrzaskiwane w tym rejestrze przesuwnym. A więc wykorzystując interfejs SPI dowolnego mikrokontrolera możemy bezpośrednio wykorzystać tego typu układy rejestrów przesuwnych tej standardowej serii 74. One po prostu do tego właśnie zostały stworzone. A więc jak widzicie, w tym przypadku wykorzystałem tylko 3 piny I/O mikrokontrolera, uzyskując 8 wyjść. A co gdybym chciał tych wyjść uzyskać więcej? Ano nic bardziej prostego. Zobaczcie znowu na ten schemat blokowy. Stan tego ostatniego przerzutnika, więc tego wyjścia QH, mogę po prostu podać na wejście szeregowe kolejnego rejestru przesuwnego, a więc kolejnego układu na przykład 574. Natomiast sygnały sterujące, czyli ten sygnał RCK oraz SRCK, możemy połączyć równolegle pomiędzy kolejnymi układami. W ten sposób mogę
wydłużyć długość tego mojego rejestru przesuwnego do 16 bitów 24, tak naprawdę teoretycznie mógłbym to wydłużać niemalże w nieskończoność. No więc jak widzicie, za każdym razem zużywam tylko 3 piny IO mikrokontrolera, natomiast mogę mieć tych pinów wyjściowych niemalże dowolną liczbę. No ale oczywiście wiecie, że nic nie jest za darmo. Co prawda mogę mieć dowolną liczbę, ale czas zapisu do takiego rejestru będzie się stopniowo wydłużał, tak? Żeby tutaj zmienić stan tych 8 wyjść, muszę przesłać 8 impulsów zegarowych, które będą zatrzaskiwać kolejne 8 bitów, a więc zapis do tego rejestru będzie co najmniej 8-krotnie wolniejszy niż w przypadku rejestrów typu PIPO. Dodatkowo, jeżeli na przykład połączę sobie w taki łańcuszek kolejne rejestry, na przykład dodam kolejny, to będę miał co prawda 16 wyjść, ale teraz zmiana ich stanu będzie 16-krotnie dłuższa niż w przypadku rejestrów typu PIPO. Jeżeli tych rejestrów dodam sobie w łańcuszku odpowiednio dużo, to co prawda wyjść będę miał olbrzymią liczbę, niemniej jednak szybkość zmian poszczególnych wyjść będzie mi stopniowo malała, co może stanowić istotne ograniczenie tej metody. Oczywiście w takim przypadku pewnym rozwiązaniem może być połączenie tych dwóch technik, a mianowicie mogę sobie takie łańcuszki zawierające kolejne rejestry szeregowe połączyć równolegle do kolejnych wyjść mikrokontrolera. Wtedy oczywiście zazwyczaj już nie będę mógł wykorzystać standardowego interfejsu SPI, ale jak wiecie, jego zasymulowanie programowe nie przedstawia najmniejszych kłopotów. No i w ten sposób mogę sobie na przykład, tak jak tutaj widzicie, mogę sobie zrobić takie dwa łańcuszki po dwa rejestry szeregowe, a więc w efekcie będę miał do dyspozycji 32 wyjścia, natomiast do każdego z tych łańcuszków zapisuję dane równolegle, a więc zdecydowanie szybciej. Czyli jak widzicie, w prosty sposób udało nam się zwiększyć liczbę dostępnych wyjść cyfrowych. No to teraz powstaje pytanie, czy równie łatwo uda nam się zwiększyć liczbę cyfrowych wejść. No a więc ponownie zaglądamy do tej rodziny cyfrowych układów serii 74 w celu znalezienia układu, który może nam tutaj pomóc. A potrzebny nam będzie układ, który dysponuje odpowiednią liczbą wejść cyfrowych, no na przykład 8, które będziemy mogli podłączyć do minimalnej liczby pinów IO mikrokontrolera. No i tutaj jednym z najprostszych rozwiązań, na jakie możemy wpaść, jest po prostu użycie multiplexera. W tej standardowej serii 74 mamy szereg różnych układów, które pełnią funkcję multiplexera. Ja sobie tutaj wziąłem na przykład takie dwa układy 74-150 lub 74-151. Jak widzicie, układy te mają odpowiednio 16 lub 8 wejść i dzięki odpowiednio 4 lub 3 wejściom adresowym możemy dokonywać wyboru pinu, z którego chcemy szczytywać sygnał. No więc mogę sobie podać na przykład sekwencję na wejście adresowe 000, co spowoduje odczyt wejścia numer 0 i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, w tym przypadku przy pomocy zaledwie 4 pinów IO mikrokontrolera jestem w stanie odczytywać stan 8 wejść. Jeżeli zastosuję ten multiplexer 150, to w tym momencie przy pomocy 5 pinów mikrokontrolera jestem w stanie odczytywać stan jednego z 16 wejść. A więc jak widzicie, sytuacja jest bardzo prosta. No ale tak nie do końca. Jak widzimy, zaletą tego rozwiązania jest niezwykła prostota. Przy pomocy jednego układu scalonego jesteśmy w stanie zwiększyć liczbę wejść nawet do 16. Jednak to rozwiązanie ma także poważne wady. Jak widzimy, stan wejść musimy odczytywać sekwencyjnie, a więc odczytujemy wejście po wyjściu. To powoduje, że szybkość naszych odczytów nie jest specjalnie imponująca. Czyli mamy mniej więcej ten sam problem, z którym spotykaliśmy się w przypadku realizacji wyjść za pomocą rejestru szeregowego. Ale to nie wszystko. Ten problem szybkości możemy częściowo rozwiązać w sposób podobny, jak to zrobiliśmy w przypadku wyjść szeregowych. Po prostu możemy użyć kilka multiplexerów i ich wyjścia podłączyć do kolejnych wejść mikrokontrolera, tak jak tutaj widzicie na tym schemacie. W tym momencie możemy niezależnie odczytywać stany tych samych pinów IO, ale na różnych multiplexerach, dzięki temu ten odczyt będzie się odbywał szybciej. A co jeżeli byśmy chcieli mieć tych wejść znacznie więcej niż na przykład oferowanych przez ten układ 74-150 16? Moglibyśmy oczywiście wziąć kolejne układy i podłączyć je pod kolejne wejścia IO mikrokontrolera. Jest to rozwiązanie zupełnie ok, natomiast oczywiście będziemy musieli w tym momencie użyć więcej pinów IO mikrokontrolera. W związku z tym mamy jeszcze jedną możliwość. W tej standardowej serii układów 74 mamy także multiplexery, które mają wyjście trójstanowe. Skoro mają wyjście trójstanowe, tak jak tutaj to widzicie, to w tym momencie takie wyjścia możemy połączyć razem. Tutaj przydaje nam się jeszcze taki sygnał, który widzicie na tym schemacie blokowym, sygnał G, który umożliwia nam wybór multiplexera, którego stan chcemy odczytać. Oczywiście w danej chwili możemy aktywować tylko jeden multiplexer, w przeciwnym wypadku dojdzie do konfliktu, no i odczytywana wartość będzie w efekcie dosyć nieokreślona. Zastosowanie multiplexerów, jak widzicie, jest bardzo proste, natomiast to rozwiązanie ma pewne wady. O jednej z nich, jaką jest szybkość odczytu tych danych, już wspomniałem, ale jest jeszcze druga wada. Skoro odczytujemy sekwencyjnie kolejne wejścia, to jest możliwość, że w czasie tego odczytu stan poszczególnych wejść będzie nam się zmieniał. W związku z tym, jeżeli sygnały na tych wejściach nie są ze sobą w żaden sposób powiązane, to oczywiście to nie jest żadna przeszkoda. W przeciwnym wypadku nie jesteśmy w stanie zbadać relacji pomiędzy sygnałami, co w niektórych aplikacjach
aplikacjach może być problemem. Dlatego mamy inne możliwości. Pamiętacie, jak przy multiplikowaniu wyjść mówiłem Wam o możliwości użycia rejestrów szeregowych. Skoro mamy rejestry, które dane w postaci szeregowej zamieniają nam na postać równoległą, to oczywiście mamy też rejestry, które mają funkcje dokładnie odwrotne, a mianowicie dane w postaci równoległej przetwarzają nam na postać szeregową. Przykładem takiego rejestru jest rejestr 74166. Jak tutaj widzicie na tym schemacie blokowym, składa się on po prostu z kolejnych przerzutników, które stanowią ten jego wewnętrzny rejestr przesuwny. Dysponuje on 8 wejściami, na które podajemy sygnał i to, co jest ważne, ma on jeszcze pewne dodatkowe piny sterujące. Pierwszy pin, dla nas w tym przypadku najistotniejszy, nazywa się Shift lub Load. Aktywny stan tego pinu powoduje zatrzaśnięcie danych wejściowych w tych rejestrach przesuwnych. W efekcie, w momencie deaktywacji tego sygnału Load, jesteśmy w stanie zamrozić stan wejść tego układu. Oczywiście mamy ciągle podstawową wadę, jaką jest szybkość odczytu tych informacji, dlatego że odczyt jest w postaci szeregowej. Niemniej jednak jesteśmy w stanie już badać relacje pomiędzy sygnałami, dlatego że zamrażamy ich stan w ściśle określonym momencie czasowym, takim samym dla wszystkich sygnałów wejściowych. No i oczywiście mamy tutaj jeszcze sygnał zegara, który umożliwia nam przesuwanie zawartości tego rejestru przesuwnego, no i w efekcie na tym pinie DH jesteśmy w stanie odczytać kolejne bity tego 8-bajtowego sygnału, którego stan wcześniej zatrzasnęliśmy. W przypadku rejestrów z szeregowym wyjściem, tak jak tutaj widzicie, również możemy łączyć je w łańcuszki, w ten sposób zwiększając liczbę dostępnych wejść układu bez jednoczesnego zwiększenia liczby wykorzystywanych pinów I/O mikrokontrolera. I tutaj, tak jak w poprzednim przykładzie, wykorzystam układ 74LS166. No i jak widzicie, żeby zwiększyć liczbę dostępnych wejść, muszę to wyjście szeregowe QH podłączyć pod wejście szeregowe kolejnego układu w łańcuszku. I to tyle. Jak widzicie, w ten sposób zwiększanie liczby wejść jest niezwykle proste. No oczywiście musimy pamiętać, że płacimy jak zwykle za to pewną cenę, a mianowicie teraz, żeby odczytać te 16 wejść równoległych, będę musiał odczytać po kolei 16 bitów, a więc ten odczyt mi się wydłuży dwukrotnie. W związku z tym znowu jest to rozwiązanie doskonałe wtedy, kiedy nie dokonujemy tych odczytów aż tak dużo, kiedy ta szybkość transmisji nie jest tutaj dla nas jakaś kluczowa. Natomiast to, co jest wielką zaletą tego układu, to jak widzicie, ponieważ tutaj te wejścia umożliwiające równoległy zapis są ze sobą połączone, a więc w danym momencie zatrzaskuje stan wszystkich wejść równoległych układu, co powoduje, że swobodnie mogę badać relacje pomiędzy poszczególnymi sygnałami. A więc jak widzicie, użycie tych rejestrów równoległo-szeregowych jest banalnie proste i w większości przypadków absolutnie wystarczające. Ale to oczywiście nie jedyna możliwość amplifikacji liczby wejść w mikrokontrolerze. Tutaj przypominam, pozostaje nam do rozwiązania jeszcze jeden mały problem, mianowicie szybkość odczytu tych wejść. W niektórych aplikacjach ta szybkość odczytu nie jest krytyczna i w tym momencie te rozwiązania, które Wam pokazałem do tej pory, oparte na multiplexerach albo rejestrach przesuwnych, są zupełnie ok. Natomiast jeżeli szybkość odczytu danych jest krytyczna, to w tym momencie musimy zastosować jakieś rejestry z równoległym wyjściem. Przed chwilą, przy okazji omawiania możliwości wykorzystania multiplexerów, wspominałem Wam o tym, że istnieją multiplexery z trójstanowym wyjściem i w takim wypadku możemy te wyjścia łączyć ze sobą razem, dlatego że w danej chwili będzie aktywne tylko jedno z nich. W związku z tym nie będzie dochodzić do konfliktu na magistrali. A więc kluczem jest trójstanowe wyjście. I tak się dobrze składa, że w tej serii 74 mamy układy, które mają wyjścia trójstanowe i jednym z najprostszych tego typu układów są układy 74-244. Tak jak tutaj widzicie, ten układ zawiera w sobie 8 trójstanowych bramek, które są poszeregowane na dwie grupy po 4 bramki, którymi możemy niezależnie sterować. I teraz co możemy zrobić? No możemy po prostu wyjścia tych trójstanowych bramek podłączyć pod wejście jakiegoś portu mikrokontrolera. No i oczywiście potrzebujemy jeden dodatkowy sygnał sterujący, w związku z tym wykorzystamy 9 pinów, dzięki temu mamy 8 wejść. No oczywiście na tym etapie zysk jest żaden, a właściwie mamy straty jednego pinu I/O. Natomiast skoro są to wyjścia trójstanowe, to znaczy, że kolejne układy 74-244, ich wyjścia możemy równolegle łączyć do tego pierwszego układu. I w ten sposób mogę sobie dodać na przykład drugi, trzeci, czwarty układ 74-244, zwiększając w ten sposób liczbę pinów wejściowych, jakie będę miał do dyspozycji. Czyli mamy sytuację analogiczną jak w przypadku, kiedy stosowaliśmy rejestry typu PIPO. Czyli tak jak tutaj widzicie na tym schemacie, jeżeli dodam sobie dodatkowy układ 244, to jego wyjścia łączę sobie równolegle, a więc tutaj mam 8 bitów wykorzystanych na tą magistralę danych, natomiast to, co muszę rozdzielić, to piny sterujące tymi wyjściami trójstanowymi. W związku z tym, zakładając, że naraz będę aktywował lub deaktywował 8 buforów, czyli cały układ scalony, to w tym momencie potrzebuję 2 wyjścia mikrokontrolera. A więc widzicie, że za cenę 10 pinów I/O mikrokontrolera jestem w stanie uzyskać 16 wejść cyfrowych. No oczywiście, jeżeli dodam sobie tutaj dodatkowy taki układ
234, no to w tym momencie będę miał już 24 wejścia, a do realizacji tego będę potrzebował tylko 11 pinów I/O mikrokontrolera. Oczywiście te sygnały aktywujące poszczególne chipy 240 i 244 możemy znowu zrealizować poprzez użycie jakiegoś demultiplexera, na przykład tego wcześniej wspomnianego przeze mnie układu 74138. Dzięki temu jestem w stanie zaadresować przy pomocy 3 sygnałów adresowych do 8 układów scalonych, z których każdy z nich realizuje do 8 wejść cyfrowych, a więc będę miał przy pomocy 13 zużytych pinów I/O możliwość odczytu 64 sygnałów wejściowych. Główną zaletą tego pokazanego rozwiązania jest to, że jesteśmy w stanie odczytywać te dane równolegle, a więc odczyt tych danych będzie zdecydowanie szybszy niż kiedy wykorzystujemy te rozwiązania oparte na multiplexery lub rejestry przesuwne. No ale oczywiście, jeżeli ta szybkość nam nie jest potrzebna, to tamte rozwiązania są o tyle lepsze, że wykorzystują mniejszą liczbę pinów I/O mikrokontrolera. A więc jak widzicie, zwiększenie liczby wejść lub wyjść cyfrowych w mikrokontrolerze nie stanowi najmniejszego problemu. Przy pomocy prostych, tanich układów scalonych jesteśmy w stanie niemalże dowolnie zwiększyć liczbę dostępnych wyjść I/O. No to skoro problem dodatkowych wejść i wyjść cyfrowych udało nam się w prosty sposób rozwiązać, no to teraz spróbujmy jeszcze rozwiązać problem dodatkowych wejść i wyjść analogowych. To zacznijmy od realizacji dodatkowych wejść analogowych. Tutaj znowu może będę trochę nudny, ale warto zacząć od tego, ażeby poszukać odpowiedniego mikrokontrolera, który będzie dysponował odpowiednią liczbą wejść analogowych. Jak sobie popatrzymy tutaj do noty katalogowej na przykład popularnych mikrokontrolerów AVR, to zauważycie, że one dysponują czymś takim, co nazywa się multiplexer wejść analogowych. Mówiąc krótko, jest to po prostu taki elektroniczny przełącznik, który wybiera jedno z wejść mikrokontrolera, a następnie podaje jego stan na wejściu układu analogowego, na przykład przetwornika ADC lub też komparatora. Współczesne mikrokontrolery posiadają zwykle takich wejść analogowych od 8 do 16, niektóre nawet więcej, więc jest w czym wybierać. Natomiast jeżeli jednak mimo wszystko nie jesteśmy w stanie wybrać odpowiedniego mikrokontrolera, no to mamy do dyspozycji inne możliwości. Tutaj możemy wykorzystać tak zwane klucze analogowe, czyli analogowe multiplexery i demultiplexery. W tym zakresie bardzo popularne układy to układy serii CD40, na przykład, tak jak tutaj widzicie, układ CD4051, CD4052 lub CD4053. Tego typu układy to po prostu analogowe przełączniki, które umożliwiają podanie sygnału z jednego z wejść na jedno z wybranych wyjść. Przy czym tutaj pojęcie wejścia i wyjście jest pojęciem względnym, dlatego że działają one w dwie strony, stąd też właśnie nazwa multiplexery, demultiplexery. Są one bardzo podobne do demultiplexerów, multiplexerów cyfrowych, a więc posiadają wejścia adresowe i to wejście adresowe określa nam, które wejście z wyjściem jest połączone. Tego typu układy umożliwiają przenoszenie napięć rzędu 20V, a więc całkiem nieźle. Natomiast przy pomocy tych cyfrowych wejść adresowych, tak jak Wam wcześniej powiedziałem, możemy sobie połączyć jedno z wejść z innym wybranym wyjściem układu. To połączenie ma małą wadę, a mianowicie rezystancja takiego łącznika nie jest zerowa. Tak naprawdę, tak jak tutaj widzicie w nocie, ona wynosi gdzieś około 125 ohmów, co w większości przypadków wcale nie przeszkadza, dlatego że to nie są układy, które mają przenosić duże prądy, natomiast są to układy, które mają w miarę wiernie przenosić napięcia. Taką ciekawostką, którą zwykle nie będziemy wykorzystywać w przypadku wykorzystywania tych układów w połączeniu z mikrokontrolerami, jest to, że mogą one przenosić także napięcia ujemne, na przykład napięcia z zakresu plus minus 10V. Dlaczego? Ano dlatego, że tu jest takie specjalne napięcie VE, które powinno być ujemne względem masy i to powoduje, że taki klucz analogowy jest w stanie prawidłowo przełączać napięcia o potencjale mieszczącym się pomiędzy VE a VDD. Czyli tak jak tutaj widzicie, to wyjście analogowe układu łączymy sobie z wejściem analogowym mikrokontrolera, natomiast tutaj te piny adresowe łączymy sobie odpowiednio z pinami I/O mikrokontrolera i dzięki temu programowo będziemy mogli sobie dokonywać selekcji, z którego wejścia tego układu chcemy odczytywać napięcie. No więc jak widzicie, sytuacja bardzo przypomina podłączenie cyfrowego multiplexera, a mianowicie układu 74138. Stąd też, jak widzicie, zwiększenie liczby wejść analogowych jest procesem banalnie prostym i w dodatku tanim, dlatego że te układy też do drogich nie należą. Oczywiście, jeżeli dobrze poszukacie w internecie, to znajdziecie nowsze wersje tych układów, które cechują się zdecydowanie niższą rezystancją klucza albo możliwością przenoszenia zdecydowanie większych prądów. Zwykle, tak jak Wam powiedziałem, nie jest to nam do niczego potrzebne, dlatego że wejścia analogowe mikrokontrolera to są wejścia o bardzo wysokiej impedancji, która wynosi nawet dziesiątki megaohmów. Nawet w przypadku wejść ADC, kiedy próbkujemy z bardzo wysoką częstotliwością, to oczywiście w zależności od tej częstotliwości rezystancja wejścia będzie wynosiła kilkadziesiąt kiloohmów, a więc będzie zdecydowanie większa niż rezystancja, jaką wnosi taki przełącznik analogowy. Stąd też w większości przypadków opór, jaki ma ten przełącznik analogowy,
analogowy będzie dla nas absolutnie bez znaczenia. No świetnie, to teraz został nam ostatni problem do rozwiązania, a mianowicie jak zwiększyć liczbę dostępnych wyjść analogowych. Tutaj moglibyśmy spróbować wykorzystać te klucze przed chwilą omówione, ale będzie z tym pewien kłopot. Pierwszy będzie polegał na tym, że mimo wszystko skądś musimy mieć ten sygnał analogowy, który podamy na wejście klucza. Drugi problem będzie związany z tym, że w przeciwieństwie do demultiplexerów cyfrowych nie są w stanie zatrzasnąć, czyli zapamiętać stanu danego wejścia analogowego. No to zacznijmy od sygnału analogowego. Tutaj musielibyśmy dysponować tak zwanym przetwornikiem cyfrowo-analogowym, czyli układem DAC. No i problem polega w tym, że większość mikrokontrolerów tego typu przetwornika nie posiada, a jeśli już posiada, to posiada zwykle jeden, maksymalnie dwa. A skoro tych przetworników nie mamy specjalnie dużo, to tym bardziej by nam to sugerowało, że ta idea multiplikowania sygnałów analogowych byłaby szczególnie cenna. Niestety, ponieważ nie mamy przełączników analogowych, które są w stanie zapamiętywać stan wejścia, w związku z tym tutaj prosta multiplikacja wyjść nie będzie możliwa. Co możemy wobec tego zrobić? No, możemy po prostu podłączyć zewnętrzne przetworniki cyfrowo-analogowe, a takowych mamy całkiem sporo. To mogą być na przykład układy zarówno z interfejsem SPI, jak i I2C. Przykładem tych drugich jest na przykład popularny układ MCP4725. No jak widzicie, jest to przetwornik cyfrowo-analogowy, który ma jeden kanał wyjściowy. Za to jest dostępny w prostej 6-pinowej obudowie, bardzo łatwo jest go podłączyć do mikrokontrolera, no i co za tym idzie, wykorzystać. Dodatkowo mamy tutaj linię adresową, która umożliwia zmianę adresu tego urządzenia na magistrali I2C. Wobec tego jesteśmy w stanie takich układów podłączyć więcej. Oczywiście, gdybyśmy potrzebowali tych kanałów więcej, to też bez problemu takowe znajdziemy. I tutaj przykładem może być układ GP8403, który jest dwukanałowym przetwornikiem DAC. Dodatkowo tego typu układ ma aż 3 wejścia adresowe, co umożliwia podłączenie na jednej magistrali I2C aż 8 tego typu układów, a więc łącznie będziemy mieli do dyspozycji aż 16 wyjść analogowych. A więc problem mamy rozwiązany. Jak widzimy, wykorzystanie zewnętrznych przetworników DAC jest opcją bardzo prostą i wygodną, ale mamy także inne opcje. I taką opcją mało oczywistą jest wykorzystanie timerów, które pracują w trybie generowania przebiegu PWM. Jeżeli taki przebieg cyfrowy podamy na wejście filtra dolno-przepustowego, to w tym momencie na wejściu tego filtra pojawi się napięcie analogowe proporcjonalne do współczynnika wypełnienia przebiegu PWM. W związku z tym timery świetnie się nadają do generowania sygnałów analogowych. Zwykle współczesne mikrokontrolery dysponują szeregiem timerów, a więc mamy do dyspozycji wiele kanałów mogących generować przebiegi PWM. Wobec tego możemy bez problemu wygenerować szereg sygnałów analogowych. Tak jak widzicie, potrzebujemy w tym celu tylko zbudować filtr dolno-przepustowy, który może się składać zaledwie z rezystora i kondensatora. Oczywiście takie wyjście analogowe będzie miało pewne wady, dlatego że jego obciążalność będzie bardzo niewielka, a parametry tego filtra będą zmieniać się wraz z obciążeniem, stąd też dobrym pomysłem jest pewnie dodanie jeszcze do tego bufora, na przykład zbudowanego na wzmacniaczu operacyjnym o wzmocnieniu równym 1, tak jak tutaj to zresztą widzicie. Oczywiście szybkość przetwarzania przy pomocy takiego układu nie będzie specjalnie wysoka, ona będzie zależała także od częstotliwości pracy naszego timera. Niemniej jednak ten układ w większości przypadków świetnie się spisuje. Zresztą najprościej się o tym przekonać w praktyce. Ja tutaj sobie użyłem mikrokontroler AVR 128 DB48 i timer TCA0, który będzie pracował właśnie w trybie PWM. A więc konfiguruję sobie tutaj piny PE0 oraz PE1, tak ażeby na nich pojawił się generowany przebieg PWM. Następnie konfiguruję sobie timer i tutaj jak widzicie w rejestrze PER określam, że on będzie maksymalnie zliczał do 255, co odpowiada 8 bitom, a więc w ten sposób efektywnie stworzę przetwornik cyfrowo-analogowy o rozdzielczości 8 bitów. A więc jak widzicie konfiguruję sobie timer w trybie single slope, w którym właśnie będzie on generował przebieg PWM na wybranych wyjściach. Ja sobie zaktywowałem wyjścia 0 oraz 1. Ten timer dysponuje większą liczbą kanałów, więc gdybym je potrzebował, to nie ma żadnego problemu, żeby je wykorzystać. Tak jak tutaj widzicie, konfiguruję sobie mikrokontroler tak, ażeby był taktowany zegarem o częstotliwości 24 MHz. Timer będzie taktowany też bezpośrednio zegarem o takiej częstotliwości, co w tym przypadku akurat ma duże znaczenie. A następnie, tak jak tutaj widzicie, w pętli do rejestrów porównań będę wpisywał kolejne wartości, co powinno mi wygenerować przebieg o zmiennym wypełnieniu od 0 do 255, a więc jeżeli wszystko działa poprawnie, to na wyjściu powinien spodziewać się napięcia od 0 do 5 V. No to program mamy napisany, teraz czas na hardware. Jak widzicie, on jest niezwykle prosty, a mianowicie do pinu PE0 podłączam sobie rezystor i kondensator, które będą łącznie tworzyć filtr dolno-przepustowy. Oczywiście ich wartości muszę sobie wcześniej policzyć z odpowiedniego wzoru, który tu widzicie na ekranie, ale na razie się nie będziemy zajmować tymi szczegółami. Podłączyłem sobie na wyjście oscyloskop, no i zobaczymy, co z tego wyszło. Na górze widzicie po prostu wygenerowany przebieg PWM, ponieważ zmieniłem podstawę czasu, więc to wszystko nam się zlewa w jedną całość, ale to w niczym nie przeszkadza,
przeszkadza, dlatego że na dole mamy wyjście z tego naszego filtra. No i jak widzicie, zgodnie z tym, czego się spodziewamy, na wyjściu rzeczywiście pojawia się napięcie od 0 do 5 V. No więc jak widzicie, wszystko jest ok i działa wspaniale. W ten sposób, oczywiście, korzystając z kolejnych kanałów PWM, mogę sobie wygenerować kolejne przebiegi analogowe przy minimalnym zaangażowaniu komponentów zewnętrznych, a więc jak widzicie, jest to naprawdę banalnie proste. Niestety rozwiązanie to ma pewne wady, a główną z nich jest opóźnienie, jakie wprowadza filtr dolnoprzepustowy. Mamy oczywiście jeszcze inne możliwości, a te inne możliwości to jest na przykład wykorzystanie, tak jak tutaj widzicie, drabinki typu R2R. Nazwa bierze się stąd, że wykorzystujemy tutaj dwa typy rezystorów, jeden o rezystancji R, a drugi o rezystancji dwukrotnie większej. No i wejścia tej drabinki podłączamy pod wyjścia cyfrowe mikrokontrolera, a więc jeżeli potrzebujemy na przykład przetwornik 8-bitowy, to potrzebujemy 8 pinów I/O. No ale w tym momencie wiecie, że nie jest to żadnym problemem, dlatego że już nauczyliśmy się multiplikować piny wyjściowe mikrokontrolera. No i wiecie, że jest to bardzo proste. Tutaj oczywiście rezystancja wyjściowa też nam się będzie dosyć mocno zmieniać. W związku z tym bardzo dobrym pomysłem jest podłączenie wyjścia takiej drabinki pod bufor. No i w związku z tym kosztem pewnej liczby pinów I/O możemy w prosty sposób wygenerować niemalże dowolny sygnał analogowy. Tego typu przetwornik jest także dodatkowo dosyć szybki. Natomiast rozdzielczość tego przetwornika w dużej mierze będzie zależała od tolerancji użytych rezystorów. No i jeżeli w ten sposób będziemy chcieli stworzyć przetwornik o większej rozdzielczości, to tolerancja tych rezystorów będzie musiała być bardzo, bardzo mała, a co za tym idzie, będą one drogie lub trudne, niemalże niemożliwe do zdobycia. No to spróbujmy zbudować sobie taki przykładowy układ wykorzystujący drabinkę rezystorową. Ja się tutaj ograniczyłem do budowy przetwornika dwubitowego, a to dlatego, że po prostu nie chciało mi się łączyć tylu rezystorów. Także jak tutaj widzicie na tym zdjęciu, ja sobie podłączyłem tą moją drabinkę rezystorową pod wyjścia PC0 oraz PC1. No i teraz nieco tylko zmodyfikowałem program, który wcześniej wykorzystywałem do generowania przebiegu analogowego przy pomocy PWM. Czyli tak jak tutaj widzicie, ja sobie na wyjścia PC0 oraz PC1 wystawiam wartość najstarszych bitów tej zmiennej i, a jednocześnie będę sobie zmieniał wartości PWM. Dzięki temu będziemy mogli sobie porównać generowanie przebiegu analogowego za pomocą PWM i filtra dolnoprzepustowego z drabinką R2R. A więc tak jak widzicie, podłączyłem sobie oscyloskop. No i teraz na górze widzicie, jak wygląda przebieg generowany przy pomocy PWM i filtra dolnoprzepustowego. Pamiętajcie tylko, że ja tutaj wykorzystuję 8 bitów, natomiast na dole widzicie, jak wygląda przebieg generowany przy pomocy drabinki R2R. No i tutaj oczywiście ta moja drabinka jest tylko dwubitowa, stąd też to widoczne schodkowanie. Ale przy okazji na tym oscylogramie widzicie także to, co mówiłem wcześniej, a mianowicie szybkość działania. Widzimy, że w przypadku drabinki rezystorowej zmiany poziomów są naprawdę niemalże natychmiastowe, natomiast w przypadku sygnału generowanego z przebiegu PWM widzimy, że to zbocze opadające jest lekko zakrzywione. To jest spowodowane obecnością filtra dolnoprzepustowego i tego, w jaki sposób on zniekształca sygnał. No i to by było na tyle. Dajcie mi znać, czy ten temat Was zainteresował i ewentualnie czy kontynuować i powiedzieć trochę dokładniej o pewnych elementach, które się pojawiły w tym odcinku. No jak zwykle mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was interesujący, nauczyliście się czegoś nowego. Nie zapomnijcie oczywiście zalajkować, zostawić komentarza, no i zasubskrybować mój kanał.